jest taki moment, kiedy człowiek naprawdę ma dość. To jest taki moment, kiedy wszystkie dotychczasowe sposoby, które jakoś się miało, już są niewystarczające. To jest taki moment, kiedy trochę wiadomo, że nie ma żadnego ratunku z żadnej strony. Ona miała pewnie takie popołudnie albo taki wieczór, bo to zazwyczaj nie dzieje się rano, tylko musi się jeszcze wydarzyć trochę czasu za dnia, kiedy się zorientowała, że nie ma dokąd uciec. Prawdopodobnie powiesiła jakiś sznur pod sufitem albo wymyśliła jakiś inny sposób i tak jak napisała Księga Tobiasza, postanowiła się zabić. Miała już kilku mężów, wszyscy zginęli w noc poślubną. Oczywiście nie chodzi o to, że ona kogokolwiek mordowała, tylko to jest bardzo piękny biblijny obraz, który pokazuje, że ona już wielokrotnie próbowała wejść w jakiś związek i każdy się skończył po prostu śmiercią tego związku. Każdy ten związek skończył się odejściem tego kogoś, kogo ona próbowała kochać i kto próbował kochać ją. Na dole w tym domu, gdzie mieszkali, bo ona mieszkała na piętrze, byli rodzice. Jak widać, nie byli z nią. Kiedy się zjawił kolejny kandydat, to oni zaczęli od razu kopać grób. Czyli mówiąc krótko, pokazali jej bardzo prosto: córeczko, bardzo w ciebie wierzymy. Wierzymy, że ci się uda, czyli kolejnego zabijesz. To jest taki moment, kiedy człowiek wie, że nikt w niego nie wierzy. Że wszystkie miłości, które ma, się kończą. Ci, którzy powinni wspierać, nie wierzą w ciebie. No i pozostaje tylko jedno: powiesić sobie sznur na jakiejś belce, no i zakończyć to życie, bo po co dalej żyć? Po co się dalej pogrążać w tak straszliwej, w tak beznadziejnej samotności? Myślę, że w takiej samotności to najgorsze jest to, że ci, którzy są obok i ci, którzy powinni być blisko, to ich nie ma. W sensie są, ale ich nie ma. Że kiedy człowiek nawet jest samotny, ale w sensie jest samotny, w sensie nikogo nie ma dookoła, to oczywiście to jest straszliwe. Ale myślę, że znacznie gorzej jest wtedy, kiedy obok są ludzie i to są ludzie bliscy, jak rodzice, jak ci, którzy powinni kochać, ale oni zachowują się i funkcjonują tak, no jakby nas nie było. Że to jest najgorszy rodzaj samotności, takiej samotności pośród ludzi. Że człowiek, który nawet żyje sam, opuszczony przez wszystkich, to oczywiście nie to, żeby było mu dobrze, a to pewnie jest jakiś taki stan, do którego się można przyzwyczaić, ale kiedy codziennie się widzi twarze ludzi, którzy mieli kochać, a mają cię gdzieś, to chyba najbardziej boli. To jest taki wilk, który robi takie spustoszenie, że to aż trudno sobie wyobrazić. Myślę, że to jest chyba jeden z najgroźniejszych wilków, jakie w ogóle kiedykolwiek chodziły po tej ziemi. Takiego poczucia totalnego osamotnienia. Mówią niektórzy, że na tym będzie polegało piekło. Że piekło to nie jest stan jakiegoś cierpienia albo, no nie wiem, jakiegokolwiek innego bólu. Tylko to jest taki moment, kiedy człowiek w jakiejś totalnej pustce, gdzie nie ma nikogo, jest pogrążony w niczym, jest sam, a bardzo możliwe, że widzi tych wszystkich, którzy gdzieś tam są szczęśliwi. Tak o tym często pisali mistycy, że ci, którzy są w piekle, widzieli niebo, czyli widzieli ludzi szczęśliwych, ale nie mieli do nich dostępu. Niektórzy mają takie piekło na ziemi, mają takie opuszczenie i taką samotność. To jest straszliwy, przepotworny wilk. Uczucie samotności chyba towarzyszy złemu wilkowi. On nie lubi stada, bo nie lubi się dzielić tym, co upoluje. Chyba doświadczenie braku samotności i bycia z drugim to jest przywilej tego wilka dobrego. A jeżeli chodzi o moje życie, zawsze czuję się samotny, kiedy jestem napełniony różnymi sądami, grzechami takimi potwornymi, jak myślenie o tym, że mam rację, że wiem lepiej niż drugi, że jestem więcej wart od kogoś drugiego. Wtedy czuję się samotny, nie? To jest smutek, samotność jest trudna. Od wielu lat zmagam się z depresją, z chorobą. Wcześniej, chyba nie przesadzę, jak tak przejaskrawię trochę i powiem, że kiedyś, może z lęku, ale gardziłem takimi ludźmi, bojąc się ich, gardziłem takimi ludźmi, którzy mają depresję, nerwice, ale kiedy sam doświadczyłem tej depresji, która przyszła chyba jako walka tych właśnie dwóch wilków, złego i dobrego,
Kiedy widziałem, że dobry wilk nie ma szans po prostu, że zły wilk cały czas dominuje. Był okres kilku lat, gdzie brałem leki specjalnie, żeby nie zwariować. Wtedy zacząłem doceniać walkę i zmagania tych ludzi, których znałem wcześniej, którzy zmagali się też z depresją i smutkiem i samotnością. Bo te dni w depresji są bardzo często takie, że leżysz w łóżku sam, nie możesz z nikim rozmawiać, bo z nikim się nie możesz tym cierpieniem, tym piekłem podzielić. Wiele razy widziałem, że kiedy wracałem do wspólnoty, nagle przestawałem czuć się samotny, że widziałem, że nie jestem sam na tym polu walki, że wszyscy walczymy o to, żeby nie zdominował nas ten wilk zły. Jest to strasznie trudna walka, bo wilk zły jest dokarmiany wszędzie. Cały las pełen takiej padliny, które go dokarmiają. Ten świat jest dzisiaj pełen takich pokus i namiętności, które sycą tego złego wilka. A ten dobry wilk, co mu pozostało? Rodzina, żona, wspólnota, nic więcej. A może bardzo dużo, tylko żebym jeszcze się nauczył wybierać, co jest ważne. Samotność w chorobie, samotność w umieraniu, po tych różnych operacjach sercem, jakie miałem, były momenty, że myślałem, że umieram. I wtedy człowiek czuje się samotny. Nie ma nikogo wokoło, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co przeżywam. Cieszę się, że mam takie miejsce, takie stado moje wilcze, moją rodzinę, moje dzieci, a teraz już wnuki, że mogę czuć się potrzebny, że mogę czuć, że mam pragnienie być dobrym wilkiem. Wiecie, co jest największym kłamstwem, największym takim wkręceniem, którym się posługuje ten wilk? A mianowicie to, że my nigdy nie jesteśmy samotni. Że nawet jeśli człowiek jest pogrążony rzeczywiście w takiej samotności, w jakiej była Sara, to po pierwsze, Pan Bóg zawsze jest. Jego kłamstwo polega na tym, że próbuje nam wmówić, że Jego nie ma, że jest daleko, że się nie zajmuje, że się nie interesuje, że ma gdzieś. Dobry wilk mówi, nigdy nie ma takiego momentu, kiedy bym przy Tobie nie był. Ale ktoś sobie może powiedzieć, no fajnie, ale co tam mi, że Pan Bóg gdzieś tam jest. W historii Sary najfajniejsze jest to, że kiedy ona stała pewnie w tym pomieszczeniu na górze, gdzie chciała się powiesić, to nie wiedziała, dlatego że zły wilk, który u niej mieszkał w pokoju, jej to wmawiał, że już do niej szedł Tobiasz. Wtedy, kiedy ona prawdopodobnie sobie skręcała ten sznur i wieszała go na tej powale, to już drogą Pan Bóg ileś tam oczywiście lat wcześniej to zaplanował, już szedł do niej Tobiasz. Gdyby ona uwierzyła temu wilkowi i zdążyła się powiesić, no to wiadomo, jakby się to skończyło. Jeżeli jesteś samotny, jeżeli ci się wydaje, że jesteś opuszczony, to po pierwsze jest z tobą Pan Bóg, a po drugie Tobiasz naprawdę już idzie. Strasznie trudno jest to zobaczyć, ale on naprawdę jest już w drodze. Nie wierz, nie ufaj temu wilkowi, który mówi ci, jesteś sam, będziesz sam i to się nigdy nie zmieni. Zmieni się. Tobiasz jest w drodze, a Pan Bóg wszystko już planuje i jest nieustannie przy tobie.